Dzień dobry. Wieczorne wiadomości, niedziela, jakiegoś newsika mi tu dajcie, pogadamy sobie, tak? Pogadamy sobie, pospekulujemy, słuchajcie, refleksja, filozofia, psychologia. Miał zdobywać medale dla Polski, od 21 lat walczy o sprawiedliwość. Sportowiec i jego ojciec zostali sami. Michał Kłys 11 lat temu był świetnie zapowiadającym się sportowcem. Niestety wypadek na obozie sportowym spowodował trwałe kalectwo. Sąd zasądził ponad 1 000 000 złotych odszkodowania i 3000 miesięcznej renty od organizatora. Słuchajcie. Michał Kłys od 21 lat czeka na zadośćuczynienie. Okej. Czyli ojciec tego Michała Kłysa, Krzysztof Kłys, walczy od ponad 2 dekad o odszkodowanie dla swojego syna, który jako sportowiec doznał urazu. Podczas treningu został trafiony motem w głowę. Siła uderzenia w czaszkę, jak policzono, wynosiła 600 kg. Aha, czyli był młociarzem, czyli rzut młotem to jest, okej. Czyli już tak naprawdę 11 lat temu zapadł wyrok, że Michał Kłys ma otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie w wysokości 1 000 000 złotych i regularne wypłaty renty po 3000 złotych miesięcznie. 2 tygodnie później po decyzji sądu władze organizacji zrobiły wszystko, by uniemożliwić realizację wyroku. Wyobraźcie sobie rzeczywistość, w której naprawdę każdy wstaje i ma priorytetowy, nadrzędny jeden cel. Co mogę dzisiaj zrobić, żeby sprawić, aby moja planeta rozkwitła bardziej, aby wspomóc procesy naturalne, usprawnić je, aby wspomóc kogoś, kto jest w potrzebie, aby i tak dalej pomóc komuś, nie? Ogólnie myślę, że to jest osiągalne, ale nie na tym poziomie świadomości, w której jesteśmy. Nie wiem, co się musi stać, nie wiem naprawdę, jakie procesy muszą zaistnieć i nie wiem tak naprawdę, czy my szybciej nie wyginiemy w wyniku jakichś zmian klimatycznych i tak dalej. Przecież my tą Ziemię, my naszą planetę katujemy po prostu tymi emisjami tych spalin, wszystkich radioaktywnych odpadów tak naprawdę. Wspomniałem też w odcinku o ignorancji, o tym, że podlinkowałem tam materiał o tym, że telefony komórkowe i ich prawdziwa cena, to ci czarnoskórzy, którzy ginęli w tych jaskinach, to jest jedno, ale też wydobywają inne substancje. Właśnie o tym neodymie, co się tam pomyliłem, że wytworzenie 1 tony neodymu wymaga wytworzenia wielu ton radioaktywnych odpadów i jest takie miejsce na Ziemi, które jest całym jeziorem po prostu, jeziorem odpadów toksycznych, które ma swoje promieniowanie i ludzie tam w okolicy umierają na raka i tak dalej. Our mobile phones magnets are born here, in these neodymium mountains, which accounts for 97% of the world's production. For each ton of neodymium produced, 1 ton of waste and 75,000 litres of acid water are discharged. And the factory spits out everything here, into this huge lake waste dump. 600,000 tons of waste are poured out every year. The lake stretches over 11 square kilometres, an area equivalent to Saint-Tropez. We enter this red area, the contaminated zone. At first sight, the village seems to be abandoned, but there are figures who wander through these empty pathways, such as this lady. 2个孩儿，这咱们的水，他说小孩着了嘛，回来不给你倒开水喝，就舀起来冷水一喝就肚难受，拉肚子，主要情况就是这么的。哎呀，我跟这边倒是也不管，他们我也带也不出来，就听听他们这块说的，我也是，我这块儿是我真的凭事实了，这事就在。Nie wiem, co się musi stać, nie? Czytałem dzisiaj też artykuł o tym, że właśnie my jako, no, że gdzieś tam znowu przewidują koniec świata. Ja wiem, to już tak, ja wiem, jak to brzmi. Koniec świata. Bzdury, słuchaj, bajki, jaki koniec świata? Człowieku, obudź się. Weź ty człowieku się trzeźwemi, normalnym. Tylko chcę powiedzieć, że po prostu czytałem taki artykuł i że gdzieś tam się ma zbliżać koniec świata i ogólnie nie zdziwiłoby mnie to, jeżeli by tak nastąpiło, z uwagi właśnie na nasze poczynania. No i na przykład takim przykładem może być ten artykuł, tak, że zobaczcie, sportowiec dobrze aspirujący, młociarz, tak, doznał jakiegoś tam wypadku, no przypuszczam, że nie z jego winy, tak, skoro w 2012 sąd orzekł wyraźnie, wydał wyrok, że ma być 1 000 000 odszkodowania i stała renta, no to podejrzewam, że nie był to proces, który polegał na jakiejś tam krótkiej procedurze, tylko bardziej długiej. Więc to jest jeden z takich przykładów właśnie, jak nasza planeta teraz wygląda, tak? Miegają się od wypłaty odszkodowania temu chłopakowi. Oni pewnie zmagają się ze swoimi problemami.
finansowymi i tak dalej, to wypłacić 1 000 000 to jest przecież od cholery kasy. Oczywiście nie wiem, tak? A może to wynikać tylko i wyłącznie z ich, słuchajcie, chciwości, tak? I tak naprawdę patrzenia na swój własny tyłek. Może tak być. Oczywiście, że może tak być. Ale może też być tak, że po prostu też mają swoje problemy. Także ja zachęcam zawsze wszystkich, żeby wzięli pod uwagę wszystko. Zaufajcie mi, że sytuacja, która pozornie wydaje się strasznie jednoznaczna, ma za sobą całe ogromne podłoże historyczne i szereg uwarunkowań, których ta jednostka doznała na przestrzeni całego życia, że nie warto jest oceniać za szybko. Natomiast zachęcam do obejrzenia sobie najnowszego materiału Mr. Beast. Mr. Beast to jest chyba największy youtuber teraz gdzieś tam na świecie i wybudował 100 studni w Afryce, nie? Ostatnio, fajny filmik, świetny. This is where your students used to get water from? Yes. This is crazy. Yeah. You know, students complaining of diarrhea, infections like typhoid, but at the end of the day, life has to move on. It is raining! It's beautiful! Wyobraźcie sobie, że z kosmosu przylatuje UFO i wszyscy to widzą. Na przykład strzela do jakichś tam największych budynków w jakichś tam stolicach państw i strzela i zabijają, nie? No to myślę, że wtedy szybko by zniknęły te podziały pomiędzy ja jestem biały, ty jesteś czarny, ja jestem chudy, ty jesteś gruby, ja jestem kobietą, ty jesteś mężczyzną, ja jestem młody, ty jesteś stary. To by zniknęło w sekundę. Wszyscy byśmy się zjednoczyli, bylibyśmy braćmi, żeby walczyć jako nie naród, na przykład chiński czy amerykański, tylko walczyć jako naród ziemski, jako ludzie na ziemi. Jesteśmy jednym ekosystemem na całej tej planecie. My rośniemy tutaj, na tej planecie, tak samo jak jabłka rosną na drzewie. My jesteśmy tak samo owocem wielkiego wybuchu, jeżeli taki był, tak samo jak jabłuszka są owocem jabłoni. Tak? Tylko że ciężko, nie dostrzegamy tego tak, no, podchodzimy materialistycznie. Uważamy się za odrębnych, tak? Ten mikrofon jest czymś odrębnym ode mnie, tak? Ale tak naprawdę wszystko jest na tym samym tle. Na tym samym tle, jeżeli jest telewizor i ten telewizor ma ekran, kineskop, czy jak to tam się mówi, kineskop, ekran, wyświetlacz, no i oglądasz film, tak? I tam idzie sobie Tom Cruise i leci helikopterem. No to jest dla Ciebie oczywiste, że zarówno Tom Cruise, jak i helikopter są na jednym ekranie i są jednością w tym momencie, są jednością wyświetlacza tego telewizora, tak? Tak samo jest tutaj, jesteśmy na jednym wyświetlaczu, na którym znajduje się czasoprzestrzeń, na tym wyświetlaczu znajdują się ludzie, planety, przedmioty, atmosfera, emocje i myśli też znajdują się na tym samym wyświetlaczu, nie? Więc tak naprawdę wszystko jest jednością. Myślę, że świat mógłby wyglądać inaczej, nie? A na pewno nie tak, że ktoś dostaje siłą rzędu 600 kg w głowę i od 21 lat nie dostaje odszkodowania pomimo wyroku sądu, nie? Jakaś organizacja tam się miga, żeby to wypłacić, nie? No to jest cholernie przykre, no ale w takich czasach po prostu żyjemy, tak? Człowiek nie jest dla człowieka. Czasem jestem rozbity pomiędzy takim przemyśleniem, czy my z natury jesteśmy istotami empatycznymi, czy my z natury jesteśmy istotami egoistycznymi. Chcę wierzyć w tą pierwszą wersję, w tę pierwszą wersję. Ale jak jest, nie wiem. No dobrze, dziękuję za uwagę dzisiaj, tutaj w wiadomościach wieczornych. No i co? Widzimy się następnym razem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam fajnych przemyśleń i otwartości, spokojnej głowy i obserwowania swoich emocji. Cześć, na razie, hej.